Nawet jeśli nie rozpoznajesz ich z imienia i nazwiska, ani nie wiesz, ilu ich jest oraz jak wyglądają, to po tych dźwiękach od razu poznasz, że to Backstreet Boys. Początkowo branża muzyczna, a nawet ich własna ojczyzna w nich nie wierzyli. Mimo to z determinacją i ambicją podbicia świata wkroczyli do świata pop, stając się pionierami nowej ery w gatunku. Momenty upadku, rywalizacja z innymi zespołami, nieuczciwe praktyki, z którymi się spotkali i przezwyciężanie trudności w dążeniu do sukcesu. O tym w dzisiejszym odcinku, który powstał w odpowiedzi na te komentarze. Zaczynamy. W 1992 roku Lou Pearlman, przedsiębiorczy biznesmen, postanowił stworzyć nowy zespół wokalny, wzorując się na popularnym New Kids on the Block. W tym celu ogłosił w gazecie Orlando Sentinel casting dla nastoletnich chłopców z talentem wokalnym i tanecznym w wieku od 16 do 19 lat. Denise McLean, matka początkującego piosenkarza AJ McLeana, była jedną z pierwszych osób, które odpowiedziały na ogłoszenie. Pearlman, będący wpływowym człowiekiem w Orlando, zainspirowany sukcesem grup Boyz II Men i wcześniej wspomnianymi New Kids on the Block, wierzył, że stworzenie swojego składu pozwoli powtórzyć sukcesy poprzedników, a może i je pobić. Po przesłuchaniu w domu biznesmena, AJ został pierwszym członkiem formującego się zespołu. Dom Pearlmana stał się centrum intensywnych przesłuchań, w których brało udział wielu młodych aspirujących artystów. W styczniu 1993 roku zorganizował otwarte przesłuchanie w teatrze, gdzie setki chętnych rywalizowało o miejsce w grupie. Po dokładnej selekcji wybrano 4 kandydatów: AJ McLeana, Howie Doroga, Kevina Richardsona i Nicka Cartera. Potrzebny był jeszcze jeden członek, który okazał się być kropką nad i, kuzyn Kevina, Brian Littrell. Nazwa Backstreet Boys była bezpośrednio związana z popularnym miejscem spotkań młodzieży w Orlando – Backstreet Market. I tak 20 kwietnia 1993 roku powstała grupa, która napisze niejedną historię na kartach historii popkultury. Howie i AJ znali się już wcześniej, ucząc się śpiewu u tego samego nauczyciela, a ich drogi początkowo skrzyżowały się na jednym z przesłuchań. Przez długi czas Howie używał pseudonimu Tony Denetti, co niemal przekreśliło jego szanse na dołączenie do zespołu. Po castingu i pozytywnym odbiorze powiedziano mu, że oddzwonią za miesiąc, jak sfinalizują kolejne przesłuchania. Minęło jednak kilka miesięcy, zanim to zrobili. Okazało się, że zgubiono jego numer telefonu i nie można go było znaleźć w książce telefonicznej ani internecie. Po tym incydencie zrezygnował z pseudonimu. Kevin po przeprowadzce do Orlando znalazł zatrudnienie w Disneylandzie jako animator, gdzie wcielał się w różne postacie. Jednak jego prawdziwym marzeniem zawsze była muzyka. Propozycja Pearlmana stanowiła dla niego ogromną szansę na jego realizację. Dzieciństwo Nicka nie było spokojne. Jego dom był domem strachu, wypełnionym krzykami kłócących się rodziców, którzy często pili i zmagali się z problemami finansowymi. W domu obecna była nawet broń. Chłopak pragnął wyrwać rodzinę z tej trudnej sytuacji i zapewnić im lepsze życie. Występy stały się dla niego ucieczką. Wkrótce też stanął przed wyborem. Kontrakt z klubem Myszki Miki na $50 000 czy projekt Pearlmana. Matka pozwoliła mu samemu zdecydować, a Nick, 11-latek, wybrał projekt Backstreet Boys. Brian początkowo nie planował kariery w boys bandzie. Jego ambicją był sport, a konkretnie gra w koszykówkę w drużynie Uniwersytetu Kentucky. Jednak telefon od kuzyna Kevina, z którym śpiewał w chórze kościelnym, zmienił jego życiowe plany. Mimo początkowych wątpliwości co do powtórzenia sukcesu New Kids on the Block, Lou Pearlman wierzył w sukces swojego projektu. Jako właściciel kilku magazynów jedno z pomieszczeń przekształcił w salę prób. Panował tam straszny upał, ale chłopcy dzień po dniu godzinami ćwiczyli układy taneczne i pracowali nad harmonią wokalną, która stała się ich znakiem rozpoznawczym. Ich celem było osiągnięcie idealnego zgrania głosów. Na początku Howie dominował jako główny wokalista, ale po dołączeniu Briana brzmienie zespołu zaczęło ewoluować, aż odnaleźli unikalną chemię i styl, który odróżniał ich od innych grup.
Perlman wykorzystał swoje kontakty i zasoby, aby wypromować zespół, stając się dla chłopaków mentorem. A dla Kevina, którego ojciec zmarł na raka, niemal ojcowską figurą. Kevin wyrażał wdzięczność biznesmenowi za umożliwienie mu porzucenia dotychczasowej pracy i podążania za marzeniami. 8 maja 1993 roku Backstreet Boys dali swój pierwszy koncert w SeaWorld Orlando, po czym zaczęli występować w różnych miejscach, takich jak centra handlowe, restauracje i parki. Wkrótce potem Lou skontaktował się z Johnem Wrightem, byłym tour menadżerem New Kids on the Block. Zorganizowano występy w szkołach średnich w Stanach Zjednoczonych. To właśnie tam zaczęła rodzić się ich popularność. Mimo że na początku byli anonimowi, mieli silne przekonanie o podbiciu świata. Jednak pierwsze kroki były trudne. Podczas jednego występu w szkole, gdzie dominowała czarnoskóra i latynoska społeczność, spotkali się z negatywnym przyjęciem. Sprzęt zawiódł, muzyka ucichła, a publiczność zaczęła ich wygwizdywać i rzucać w nich przedmiotami. Brian interweniował, prosząc o danie im szansy. Zespół zaśpiewał a cappella, czym zdołał zdobyć serca publiczności. Dziewczyny zaczęły ich podziwiać, a chłopcy chwalić. Pokazali, że są zgraną wokalnie grupą, potrafiącą śpiewać bez akompaniamentu. Po tym przełomowym wydarzeniu chłopcy poczuli, że sukces jest na wyciągnięcie ręki. Tego samego roku zespół był bliski podpisania kontraktu z Mercury Records, jednak umowa upadła przez sprzeciw Johna Mellenkampa, sztandarowej postaci labelu, który zagroził odejściem z wytwórni, jeśli ta zacznie promować boys bandy. W lutym 1994 roku Jeff Fenster i David Render z Jive Records po zobaczeniu ich występu w Cleveland zaproponowali im kontrakt, a ten został przyjęty. Backstreet Boys rozpoczął pracę nad swoim debiutanckim albumem. Pod koniec 1994 roku przenieśli się do Sztokholmu, aby współpracować z producentami Maxem Martinem i Denisem Popem. Wyjazd był dla większości z nich pierwszą podróżą zagraniczną. Byli pod wrażeniem profesjonalizmu i faktu, że mają prawdziwy kontrakt płytowy, a nie nagrywają już w czyjejś piwnicy. Producenci zaskoczyli ich wyglądem. Przypominali metalowców, ale tworzyli typową muzykę pop. Backstreet Boys stali się pierwszą grupą, z którą Max Martin na dobre rozpoczął swoją karierę. Nagrania w studiu były wyzwaniem dla Nicka, który w wieku 15 lat przechodził mutację. Jego głos ciągle się zmieniał, co czasem pasowało do utworów, a czasem nie. Jak sam chłopak uważa, to doświadczenie wzmocniło jego charakter i zauważał, że wielu fanów w tym czasie przechodziło przez podobne zmiany. Mimo trudności, atmosfera w studiu była radosna i pełna zabawy. Chłopcy czerpali radość ze wspólnego czasu i pasji. Młody wiek Nicka ograniczał jego możliwość zwiedzania Szwecji, ale reszta zespołu chodziła do klubów i bawili się. On niestety musiał spędzać czas z rodzicami lub producentami, przez co czuł się pominięty. W sierpniu 1995 roku debiutancki singiel We've Got It Going On po raz pierwszy zabrzmiał w radiu. Krytycy przyjęli go pozytywnie, widząc w Backstreet Boys godnych następców innych zespołów. Jednak w Stanach Zjednoczonych piosenka odniosła umiarkowany sukces, docierając jedynie do 69. miejsca na liście Billboard. W tamtym czasie królowały Nirvana, Snoop Dogg czy Dr. Dre. Konkurencja ze strony zespołów rockowych i raperów była ogromna. Backstreet Boys, postrzegani jako tańczące mięczaki, nie pasowali do ówczesnych trendów w amerykańskiej muzyce. Johnny Wright zasugerował przeniesienie promocji zespołu do Europy, gdzie boys bandy zyskiwały popularność. Stary kontynent okazał się gotowy na Backstreet Boys. Singiel szybko wbił się do pierwszej piątki list przebojów w Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Francji i Holandii, a zespół stał się prawdziwą sensacją. W grudniu 1995 roku wydano drugi singiel I'll Never Break Your Heart. Proces nagrywania wokali trwał około 2 tygodni, co było spowodowane chorobą AJ'a i Briana. Singiel odniósł spektakularny sukces, plasując się w top 10 aż na 13 listach przebojów. Zrealizowano do niego 2 teledyski. Oryginalny, nakręcony w grudniu 1995 roku oraz drugi przeznaczony na rynek amerykański, stworzony w czerwcu 1998 roku. Zdjęcia do pierwszego klipu odbywały się w zaśnieżonych górach Utah. Dla chłopaków z Florydy, dla których śnieg był dotąd nieznanym zjawiskiem, była to niezapomniana zabawna przygoda pełna narciarskich upadków. Przed premierą albumu w kwietniu wydano kolejny singiel Get Down.
W niektórych krajach Europy utwór ten zadebiutował jako pierwszy singiel zespołu i szybko stał się ulubionym hitem fanów, przynosząc grupie nagrodę MTV Europe Video Music Awards w kategorii MTV Choice. 6 maja 1996 roku na europejskim rynku muzycznym zadebiutował album zatytułowany po prostu Backstreet Boys, obwieszczając wejście zespołu na scenę muzyczną z ambitnymi planami. Pomimo mieszanych recenzji krytyków, którzy zarzucali im przeciętność występów i brak artystycznego zapału, album błyskawicznie wspiął się na szczyty list przebojów. Został numerem 1 w 7 krajach i znalazł się w pierwszej dziesiątce w 13. W październiku 1996 roku na listach przebojów pojawił się kolejny hit Quit Playing Games. Nick nadal miał trudności z nagraniem partii wokalnych z powodu mutacji, dlatego początkowo Brian zarejestrował obie zwrotki. Ta wersja utworu trafiła na album. W sierpniu 1996 roku Max Martin i Nick udali się do Londynu, aby ponownie nagrać piosenkę. Ta wersja, wydana jako singiel, dotarła do 2. miejsca w Wielkiej Brytanii, stając się pierwszym brytyjskim sukcesem grupy. W maju 1997 singiel został ponownie wydany w Stanach Zjednoczonych, gdzie również spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem i zyskał status platynowej płyty. Zespół musiał zabiegać o wydanie tego utworu w USA, ponieważ wytwórnia płytowa początkowo planowała promocję singla If You Want to Be a Good Girl, Get Yourself a Bad Boy. Członkowie zespołu kategorycznie się temu sprzeciwili, uważając tę piosenkę za jedną z najmniej udanych w ich dorobku. Jak sami wspominali, tekst utworu był dziwny i komiczny. Nie chcieli mieć z nim więcej nic wspólnego i oceniali go jako totalne dno. W lutym 1997 roku ukazał się kolejny utwór Anywhere for You, który również został ciepło przyjęty przez fanów. Pomimo początkowego ignorowania pierwszych singli i albumu przez amerykańskie stacje radiowe, Lou Pearlman był usatysfakcjonowany europejskim sukcesem grupy i nadal ich wspierał, wcielając się w rolę Big Daddy, finansując trasy koncertowe, zakwaterowanie i garderobę. Powtarzał, że wszyscy są jedną rodziną i zachęcał, aby zwracać się do niego właśnie Big Daddy. Jednak to wszystko miało drugie dno. Sukces Backstreet Boys uświadomił Pearlmanowi, że ma potencjał do tworzenia kolejnych zespołów. Pojęcie rodziny funkcjonowało tylko w umysłach młodych artystów, nieświadomych jeszcze realiów show biznesu. Dla Pearlmana ich sukces był po prostu kolejną transakcją biznesową. W 1995 roku pojawił się NSYNC, co otworzyło Backstreet Boys oczy na prawdziwe zamiary Pearlmana. Zaprezentował im nagranie wideo nowej grupy, oznajmiając, że stworzył ich na ich wzór. Zrozumieli wówczas, że nie są dla niego kimś wyjątkowym i że Pearlman nie zamierza poprzestać na jednym zespole, planując tworzyć kolejne. Uświadomili sobie, że jeśli kiedyś dopadnie ich zmęczenie i będą potrzebowali odpoczynku, NSYNC bez problemu ich zastąpi. Wkrótce okazało się, że Jive Records również podpisało z nimi kontrakt. Pearlman stworzył im konkurencję. Później spod jego skrzydeł wyszły następne grupy takie jak Light Funky Ones i Take 5 oraz girls bandy Sonata Harmony i Innocence, do której przez pewien czas należała Britney Spears. Niektóre źródła sugerują, że była to kara Pearlmana, który obraził się na Backstreet Boys, ponieważ ci odmówili nagrania napisanej przez niego piosenki i tym samym po raz pierwszy przeciwstawili się jego woli. Lou nie podobało się to i zaczął wywierać na nich presję. W październiku 1996 roku zespół ogłosił pracę nad nowym albumem. W czerwcu 1997 roku ukazał się pierwszy singiel, legendarny hit Everybody. Wytwórnia była podzielona co do jego wydania. Prezes Jive Records Barry Weiss kwestionował sens wydawania piosenki Backstreet's Back na pierwszym amerykańskim albumie. Zespół nalegał, tłumacząc, że piosenka symbolizuje ich powrót do domu. Kiedy singiel zaczął zdobywać popularność w Kanadzie i północnych regionach USA, wytwórnia ustąpiła. Uzgodniono, że po sprzedaniu 1 000 000 kopii trafi na reedycję albumu w Stanach Zjednoczonych. Singiel okazał się ogromnym sukcesem. Album trafił do top 10 w 26 krajach, osiągnął 4. miejsce na liście Billboard i zdobył status 12-krotnej platyny. Reżyserem teledysku do Everybody został Joseph Kahn, znany twórca klipów hip-hopowych, który początkowo nie wiedział, kim są Backstreet Boys i był zaskoczony ich popularnością w Europie. Kahn, chcąc spróbować sił w popie,
zobaczył w zespole szansę. Po zapoznaniu się z materiałami grupy i ich wynikami sprzedaży nie mógł uwierzyć w ich sukces. Zdziwił go również wysoki budżet na teledysk. Khan stwierdził, że muzyka Backstreet Boys to pop, jakiego wtedy nie było. Inspiracją dla teledysku był thriller Michaela Jacksona. Jednak wytwórnia ponownie wyraziła obawy, argumentując, że kostiumy i dziwna fabuła klipu nie zostaną dobrze przyjęte. MTV ponownie zignoruje zespół, a milionowy budżet jest zbyt wysoki. Grupa postanowiła zainwestować własne pieniądze w produkcję i zawalczyć o rekompensatę w przypadku sukcesu. Zdjęcia trwały 36 godzin i były wyczerpujące dla wszystkich. Budżet i czas były napięte, ale jakość musiała być zachowana. Khan i jego ekipa nadzorowali pracę charakteryzatorów, kostiumografów i choreografów. Najbardziej ucierpiał Nick, który, charakteryzowany na mumię, był ostatnią osobą filmowaną. Był bliski płaczu z wyczerpania. Scena, w której Nick wychodzi z trumny i śpiewa Am I Sexy, dziwiła go, ale w tamtym momencie chciał tylko śpiewać i nie przejmował się resztą. Do roli kierowcy w teledysku zespół zaprosił Antonio Fargasa, aktora znanego z serialu Starsky i Hutch, którego byli fanami. Teledysk stał się jednym z największych hitów Backstreet Boys i zdobył nagrodę MTV Video Music Awards. Był to najdroższy teledysk w ich karierze, ale efekt końcowy przerósł oczekiwania wszystkich. 11 sierpnia 1997 roku ukazał się drugi album zatytułowany Backstreet's Back, a dzień później reedycja pierwszego krążka w USA. Backstreet's Back zdobył pierwsze miejsce w 16 krajach i 54 platynowe płyty na całym świecie, a debiutancki album w USA dotarł na 4. miejsce Billboardu i zdobył status 14-krotnej platyny. Backstreet Boys triumfalnie powrócili do ojczyzny. Jednak wraz z sukcesem przylgnęły do nich stereotypy, zwłaszcza etykietka boys bandu, której zespół starał się uniknąć, uważając ją za uwłaczającą. Podczas gdy dla większości z nich sukces w USA był najważniejszy, dziwnym było, że choć znani na całym świecie w Ameryce wciąż byli nikim. Podróżując po Europie i innych kontynentach, doświadczali szaleństwa fanów porównywalnego do Beatlemanii czy popularności Michaela Jacksona. Jednak po powrocie do Ameryki początkowo spotykali się ze sceptycyzmem. Po New Kids on the Block stacje radiowe stały się niechętne grupom. Sytuacja zaczęła się zmieniać, gdy ludzie poszukiwali radośniejszej i lżejszej muzyki, a piosenki Backstreet Boys idealnie wpisały się w ten trend. Zespół był zachwycony, że kraj, który uważali za kraj bez fanów, w końcu ich zaakceptował. Quit Playing Games stał się hitem. MTV zaczęło zmieniać zdanie co do emisji klipów, a sprzedaż albumów gwałtownie wzrosła. Dziewczyny ich kochały, chłopcy nienawidzili. Stworzyli nową, odmienną muzykę, która jednocześnie budziła miłość i nienawiść. Zdefiniowali nowy kierunek i brzmienie, które później naśladowali inni. Zawsze chcieli być postrzegani jako zespół wokalny z prawdziwego zdarzenia, potrafiący śpiewać a cappella i bez playbacku. Z czasem jednak nauczyli się akceptować termin boys band. We wrześniu 1997 roku wydali As Long As You Love Me i wyruszyli w trasę koncertową, która przyniosła nowe wyzwania. Singiel stał się kolejnym hitem, zdobywając 8 platynowych płyt. W listopadzie 1997 roku zdrowie Briana Littrella zaczęło szwankować. Okazało się, że jego wrodzona wada serca jest poważniejsza niż się wydawało. Za zgodą lekarzy, Brian odłożył operację do maja 1998 roku, by wywiązać się z kontraktowych zobowiązań. Zarząd zespołu nie przejął się jego problemami zdrowotnymi. Nawet po operacji Brian miał tylko 8 tygodni na rekonwalescencję i wrócił do koncertowania. Ale za kulisami dyżurowali lekarze z butlami tlenowymi. Brian w wieku 23 lat przeszedł operację serca, a trasa koncertowa nie została przerwana. Członkowie grupy czuli się traktowani jak maszyna do zarabiania pieniędzy, a ich zdrowie nikogo nie obchodziło. Kierownictwo naciskało na przesunięcie operacji, by dokończyć trasę. W styczniu 1998 roku ukazał się singiel All I Have to Give, który dotarł do 5. miejsca na Billboardzie i 2. w Wielkiej Brytanii. Utwór ten stał się punktem zwrotnym, w którym wszyscy członkowie zespołu zaczęli śpiewać więcej solowych partii. Howie, który czuł się spychany na dalszy plan wokalny, postrzegał tę piosenkę jako szansę na pokazanie swoich umiejętności. Zespół chciał zerwać ze schematem boys bandu, w którym tylko 1 lub 2 członków śpiewa, a reszta stanowi tło.
Podkreślali, że każdy z nich ma wyjątkowy głos i jest solistą. Histeria fanów osiągnęła apogeum. Podczas koncertu w Edmonton w Kanadzie w sierpniu 1998 roku ponad 50 osób potrzebowało pomocy medycznej z powodu wypadków przed sceną. Fani, ryzykując zdrowie, próbowali zbliżyć się do idoli. Fanki zakradały się do ich autobusów, wręczały pierścionki zaręczynowe, podszywały się pod członków ekipy koncertowej i włamywały na scenę, a nawet do garderoby. Podczas jednego z koncertów fanka wbiegła na scenę i wtargnęła na platformę Briana, która zaczęła się podnosić. Chłopak śpiewający z zamkniętymi oczami otworzył je i zobaczył dziewczynę przed sobą, a ta w emocjach, próbując go objąć, uderzyła mikrofonem w jego zęby, rozcinając mu wargę i powodując obrażenia szyi i kręgosłupa. Ochrona nie mogła jej odciągnąć, bo była wysoko, a Brian nie mógł jej przecież zrzucić. Dopiero po opuszczeniu platformy ochronie udało się ją odciągnąć, ale ta, uciekając, uderzyła Nicka w głowę. Najbardziej niebezpieczni byli stalkerzy, którzy wysyłali listy z groźbami, że jeśli zespół nie zwróci na nich uwagi, zabiją członka zespołu, a potem siebie. Zaczęli się bać fanów, którzy wydawali się mieć poważne problemy i postrzegali ich jako rozwiązanie. W tym samym czasie coraz częściej pojawiał się zespół NSYNC, stanowiąc konkurencję dla Backstreet Boys, którym otwarcie zakomunikowano, że w przypadku niesubordynacji zostaną zastąpieni inną grupą. Z powodu intensywnych tras koncertowych i napiętego harmonogramu wszyscy członkowie Backstreet Boys odczuwali wyczerpanie i pragnęli odpoczynku wśród rodziny. W konsekwencji odrzucili propozycję koncertu organizowanego przez Disneya, co otworzyło szansę dla młodszych stażem kolegów. Lou Pearlman oraz inni przedstawiciele ich otoczenia zaczęli rozpowszechniać w mediach wywiady sugerujące spadek zaangażowania grupy. Zespół tłumaczył, że próbowali jedynie odzyskać równowagę i odpocząć, będąc zmęczonymi ciągłym eksploatowaniem. Pearlman był pochłonięty nowymi projektami do tego stopnia, że nie dostrzegł, jak członkowie Backstreet Boys dojrzewają i stają się bardziej świadomi swoich praw. W pewnym momencie grupa zdała sobie sprawę, że ich ogromna popularność i sprzedaż płyt nie idą w parze z odpowiednimi zarobkami. Ostatecznie muzycy postanowili sprzeciwić się swojemu menadżerowi. Brian Littrell zdecydował się pozwać Lou Pearlmana, zarzucając mu ukrywanie dochodów i oszustwa finansowe. Wszędzie mówiono, że do 1998 roku sprzedali miliony albumów, nieustannie koncertowali i zapełniali stadiony, ale stan ich kont bankowych był zaskakująco niski. Lou tłumaczył to poniesieniem milionowych nakładów na ich sukces i potrzebą odzyskania tych kosztów. Argumentował, że jako menadżerowi należy mu się prowizja, a dodatkowo uważał się za szóstego członka zespołu, uprawnionego do 1/6 ich dochodów. Praktyki menadżerskie tego typu były niedopuszczalne. Sytuacja była nieprzejrzysta i rodziła liczne pytania. Zespół apelował do Pearlmana o uczciwość i ostatecznie go przechytrzył. Niespodziewanie Backstreet Boys złożyli pozew przeciwko mężczyźnie, co rozpoczęło kres ich współpracy i upadek jego małego imperium. Według oświadczeń zainwestował $3 miliony w Backstreet Boys przed osiągnięciem jakichkolwiek zysków. Jednak prawnicy Briana oszacowali, że Pearlman przywłaszczył sobie dziesiątki milionów dolarów. Poza standardową 15% prowizją, Lou zatrzymywał dla siebie dodatkowe 17% dochodów zespołu. Członkowie grupy czuli się oszukani. Jak to się mówi? Z rodziną wychodzi się najlepiej na zdjęciach. Lou unikał polubownego rozwiązania sporu, a presja na zespół będący w trasie koncertowej wzrosła. Odebrano im sprzęt i zmuszono do występów w sposób, który uważali za nieodpowiedni. Miało to na celu osłabienie ich morali oraz wywołanie negatywnej reakcji mediów i fanów. Plan Pearlmana nie powiódł się. W ślad za procesem Backstreet Boys poszły kolejne zespoły, w tym NSYNC. Ostatecznie zerwali kontrakt, a Justin Timberlake z NSYNC przyznał w wywiadzie, że członkowie jego zespołu nadal czują się ceni finansowo przez byłego menadżera. Lou został zmuszony do porozumień, na mocy których zespół uzyskał większą swobodę twórczą i finansową. Zespół zatrudnił także własnego prawnika reprezentującego ich interesy. Rozpoczęli pracę nad nowym albumem. 12 kwietnia 1999 roku światło dzienne ujrzał ich legendarny hit I Want It That Way. Max Martin, autor piosenki, przedstawił jej szkic Clive'owi Calderowi, który natychmiast uznał go za idealny pierwszy singiel.
W tym czasie Martin nie miał ukończonej nawet połowy utworu, co obudziło stres. Piosenka została nagrana w 2 wersjach, ballady znanej na całym świecie i wersji bardziej rytmicznej w obawie producentów, że ballada jako pierwszy singiel to ryzyko. Zespół ponownie postawił na swoim i znowu mieli rację. Singiel błyskawicznie stał się przebojem. Miksowanie utworu trwało aż 3 tygodnie. Martin wspominał, że zdawali sobie sprawę z tworzenia utworu klasycznego i dołożyli wszelkich starań, aby przetrwał próbę czasu. Krytycy ocenili piosenkę bardzo pozytywnie, choć niektórzy kwestionowali sens tekstu. Fani i krytycy przez długi czas analizowali tekst I Want It That Way wers po wersie, poszukując ukrytego znaczenia. Ostatecznie uznano go za najbardziej bezsensowną piosenkę Backstreet Boys. Zespół odpowiadał, że piosenka poruszyła serca fanów, co dowodzi, że każdy odnalazł w niej własny sens, co było dla nich najistotniejsze. Singiel zdobył szczyty list przebojów w 23 krajach, osiągnął 28 platynowych certyfikatów i 3 nominacje do nagrody Grammy. Po latach 19 sierpnia 2011 roku obok Lady Gagi, Katy Perry, Nicki Minaj i wielu innych artystów zostali ocenzurowani w Chinach. Ministerstwo Kultury opublikowało listę 100 piosenek przeznaczonych do usunięcia z internetu. I Want It That Way znalazło się na tej liście, a oficjalnym powodem był brak obowiązkowej weryfikacji i potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Ale wróćmy do lat 90., a konkretnie do 89 roku, bo wtedy Backstreet Boys ponownie zapisali się w historii muzyki. Ich 3. album studyjny, ale również bardzo osobistym. Jego tworzenie przypadło na czas wielu trudnych doświadczeń zespołu. W tym czasie miały miejsce wcześniej wspomniany proces i operacja Briana, śmierć siostry Howiego, a także śmierć Denisa Popa, producenta, którego zespół uważał za swojego ojca chrzestnego. Krążek pierwotnie miał nosić tytuł Larger Than Life jako hołd dla Denisa, ale ostatecznie zmieniono nazwę, aby podkreślić początek nowego tysiąclecia i nowego rozdziału w życiu zespołu. Album zadebiutował na 1. miejscu listy Billboard, utrzymując się tam przez 10 tygodni i sprzedając się w ponad 1 000 000 egzemplarzy w pierwszym tygodniu. Osiągnął również 1. miejsce w 19 krajach i obecnie ma 51 platynowych certyfikatów, w tym 13 w USA. Podczas prezentacji albumu w programie Total Request Live policja musiała zamknąć Times Square w Nowym Jorku, ponieważ zebrało się około 6 000 fanów. Po ogłoszeniu nowej trasy koncertowej w ciągu 24 godzin sprzedano 765 000 biletów, a w ciągu jednego dnia zespół zarobił $30 milionów. Intensywność życia zespołu w tym okresie była ogromna. Koncert, samolot, kolejne miasto, poranne programy telewizyjne, wieczorny koncert. Spali po 3-4 godziny na dobę. Taki harmonogram trwał przez kilka lat. Nie mogli nigdzie wyjść spokojnie, ochrona musiała towarzyszyć im wszędzie, nawet w restauracji. We wrześniu 1999 roku wydano drugi singiel z albumu Larger Than Life. Wielu krytyków uznało Larger Than Life za najważniejszy moment albumu, a fani byli zachwyceni, że piosenka jest im dedykowana. Singiel stał się hitem, ale nie osiągnął tak dużej popularności jak poprzednik. Do teledysku zespół ponownie zaprosił Josepha Kahna. Inspiracją do fabuły były filmy Blade Runner i Gwiezdne Wojny. Zespół nie szczędził środków na produkcję klipu, przeznaczając na niego $2 miliony. Teledysk trafił do Księgi Rekordów Guinnessa na 14. miejsce wśród najdroższych teledysków w historii w październiku 1999 roku. W tym samym miesiącu zespół ponownie stanął w obliczu problemów prawnych. Prawnicy ustalili, że Backstreet Boys zawarli bardzo niekorzystny kontrakt z wytwórnią Jive Records, która posiadała większość praw do ich twórczości. Co więcej, według Jive byli winni wytwórni pieniądze. Oznaczało to, że pomimo bycia najpopularniejszym zespołem swoich czasów, nie otrzymywali tantiem. Ostatecznie ogłoszono, że ich dotychczasowy kontrakt jest nieważny. Po intensywnych negocjacjach zespół pozostał w Jive Records, podpisując jeden z najdroższych kontraktów w historii wytwórni muzycznych, opiewający na $60 milionów. W grudniu 1999 roku świat usłyszał kolejny wielki przebój Backstreet Boys Show Me the Meaning of Being Lonely. Piosenka poruszyła serca wielu słuchaczy. Zarówno utwór, jak i teledysk stały się bardzo osobiste dla członków zespołu. Chcieli przekazać przesłanie wszystkim, którzy doświadczają samotności i bólu niezależnie od płci czy koloru skóry. Chcieli dać każdemu odrobinę inspiracji.
Nagrywanie Show Me the Meaning of Being Lonely było dla zespołu trudnym emocjonalnie wyzwaniem. Nagranie tej konkretnej piosenki zajęło im wieczność. Klip był najbardziej mroczny w dotychczasowej historii zespołu i stanowił hołd dla Denisa Popa. Każdy z członków zespołu opowiedział w nim swoją smutną historię. W maju 2000 roku ukazał się ostatni singiel promujący Millennium, czyli utwór The One. Zespół nie planował wydania tej konkretnej piosenki jako singla, ale zorganizowali ankietę, w której fani mieli dokonać wyboru. Po tym jak Nick osobiście zagłosował na The One, fani masowo poszli w jego ślady. Pozostali członkowie zespołu preferowali utwór Don't Want You Back, który do tego momentu prowadził w głosowaniu, co wywołało plotki o pogorszeniu relacji w zespole. Po zakończeniu trasy koncertowej zespół od razu wszedł do studia, aby nagrywać nowy album, co okazało się błędem. Na idealnie niebieskim niebie zaczęły się zbierać chmury. W październiku 2000 roku zespół wydał pierwszy singiel z czwartego albumu Shape of My Heart. Piosenka, wobec której oczekiwania były ogromne, musiała zmierzyć się z konkurencją ze strony NSYNC, którzy podbili listy przebojów albumem No Strings Attached, sprzedając niespełna 2,5 miliona egzemplarzy w pierwszym tygodniu. Backstreet Boys znaleźli się pod nową presją. Nikt nie chciał, aby ich popularność spadła, co doprowadziło do napięć i nieporozumień w zespole. Shape of My Heart w porównaniu do poprzednich singli osiągnął skromne wyniki, pierwsze miejsca list przebojów w 8 krajach, ale tylko 9. miejsce w USA. 21 listopada 2000 roku premierę miał czwarty album zespołu Black and Blue. Aby promować materiał, zespół odbył 100-godzinną podróż dookoła świata, z czego 55 godzin spędzili w podróży, a 45 na występach. Ponownie pracowali ponad siły. Album zadebiutował na pierwszym miejscu listy Billboard, sprzedając się w pierwszym tygodniu w nakładzie ponad 1,5 miliona egzemplarzy. Te imponujące liczby dowodziły, że zespół nadal odnosi sukcesy i jest kochany przez fanów. Jednak dla samych członków te sukcesy nie przynosiły już radości. Według managementu Kevin od początku nie był zadowolony z albumu, ale pozostali członkowie zdecydowali o jego wydaniu. Kolejnym czynnikiem, który wpłynął na decyzję o wydaniu albumu w tym terminie, była chęć wykorzystania okresu świątecznego, który sprzyjał wysokiej sprzedaży. Nawiązano współpracę z sieciami Walmart, stacją MTV i siecią Burger King, która wsparła zespół kwotą kilku milionów dolarów. Specjalnie dla Burger Kinga wydano album kompilacyjny zawierający 3 płyty CD i nową piosenkę It's True. Wytwórnia Jive Records nie weszła w transakcję z Burger Kingiem i zawarła oddzielne umowy dla NSYNC i Britney Spears z McDonald's, wyprzedzając Burger Kinga o około tydzień. W tym czasie relacje wewnątrz zespołu zaczęły się pogarszać. Zarząd wyrażał swoje rozczarowanie, sugerując, że Backstreet Boys przestali się starać. Nie to co NSYNC. Członkom zespołu zarzucano, że w ich pracę za bardzo ingerują osoby z zewnątrz, w szczególności żony i dziewczyny, które zaczęły wywierać zbyt duży wpływ na ich decyzje. Ogromny gigant mediowy, z którym współpracowali, czyli firma Clear Channel, zaoferowała $100 milionów za wykupienie wszystkich koncertów trasy. Menadżerowie zespołu skusili się tą kwotą, co okazało się błędem. Zespół miał wiele pytań dotyczących sprzedaży biletów i systemu kontroli. Zapewniono ich, żeby się nie martwili. Aby zrekompensować swoje wydatki, Clear Channel musiał ustalić nierealnie wysokie ceny biletów, przez co wielu fanów nie mogło uczestniczyć w koncertach. Rozpoczęło się wzajemne obwinianie. W rezultacie bilety trafiły do sprzedaży dopiero w styczniu 2001 roku, kilka miesięcy później niż planowano, a zyski okazały się znacznie niższe od oczekiwań. Podczas gdy menadżerowie i firma Clear Channel spierali się o miliony, to popularność boysbandów, w tym Backstreet Boys, zaczęła spadać na rzecz nowych gwiazd, takich jak Linkin Park, Avril Lavigne czy Evanescence. Spodziewane koncerty stadionowe musiały zostać przeniesione na areny, co oznaczało straty finansowe. Ale granie na stadionach wypełnionych w połowie mogło zaszkodzić wizerunkowi zespołu. Po przeniesieniu warunki kontraktu uległy zmianie. Z obiecanych $100 milionów nie zostało już wiele. Dodatkowo NSYNC rozpoczęło sprzedaż biletów na swoją trasę tydzień wcześniej. Ostatecznie członkowie Backstreet Boys otrzymali od $6 do $7 milionów, czyli mniej niż połowę tego, czego się spodziewali. Najgorsze miało jednak dopiero nadejść.
W lutym 2001 roku wydano drugi singiel z albumu, czyli The Call. Piosenka odniosła sukces komercyjny, trafiając do pierwszej dziesiątki list przebojów w 14 krajach i zdobywając nagrody MTV Asia Awards i MTV Video Music Awards. Jednak dla AJ'a McLeana singiel oznaczał początek końca. Jego buntownicze zachowanie wymknęło się spod kontroli. Podczas kręcenia teledysku, będąc już pod wpływem alkoholu, po raz pierwszy spróbował koko. Jego podejrzane zachowanie sprawiło, że zespół zaczął go kontrolować, wprowadzając testy. Problemy narastały. AJ spóźniał się na próby, nie pojawiał się na spotkaniach, a relacje z kolegami z zespołu pogarszały się. Zespół nie miał innego wyjścia, jak publicznie przyznać, że ich kolega ma problemy z uzależnieniem. W lipcu 2001 roku trasa koncertowa została zawieszona, a McLean rozpoczął odwyk. Przyznał, że podczas trasy Black and Blue pił na scenie, co było jego buntem przeciwko etykietkom, które im przylepiono. Opowiadał o sytuacji w Bostonie, kiedy to zespół miał wykonać hymn narodowy podczas meczu baseballowego. AJ, będąc na zjeździe, po kilku dniach bez snu, oświadczył, że ma wolny dzień i nigdzie nie idzie. Kevin był z tego powodu bardzo niezadowolony i próbował wyważyć drzwi pokoju kolegi, by zmusić go do wyjścia. AJ jest mu wdzięczny do dziś, ponieważ to interwencja Kevina skłoniła go do podjęcia leczenia. Usłyszał wtedy słowa „Dla mnie jesteś już martwy”, które niesamowicie go poruszyły. 17 kwietnia 2001 roku ukazał się ostatni singiel materiału. More Than That nie odniósł komercyjnego sukcesu, zajmując jedynie miejsca w pierwszej dziesiątce list przebojów w 6 krajach. W sierpniu 2001 roku Backstreet Boys powrócili na trasę koncertową w pełnym składzie, ale we wrześniu dotknęła ich kolejna tragedia. 10 września po koncercie w Bostonie żona Briana i członek ekipy zespołu mieli udać się na lotnisko, aby zdążyć na lot do Los Angeles. Ten sam samolot, który dzień później został porwany. Żona Briana, Lagan, odwołała nocny lot, by spędzić więcej czasu z mężem. Daniel Lee, członek ekipy zespołu, zdecydował się wrócić do domu, aby odwiedzić żonę w ciąży. Był na pokładzie samolotu, który 11 września uderzył w północną wieżę World Trade Center w Nowym Jorku. Wytwórnia Jive Records od roku nie wydała żadnego znaczącego albumu, więc postanowiła przyspieszyć materiał z największymi hitami Backstreet Boys. Członkowie zespołu byli temu przeciwni, planując taki ruch na 10-lecie zespołu. Postawiono im jednak ultimatum. Album zostanie wydany z nimi lub bez nich. Członkowie zespołu uznali, że ostatecznie marka Backstreet Boys na tym nie ucierpi i zgodzili się, unikając kłótni. We wrześniu 2001 roku wydano Drowning, czyli wcześniej niepublikowaną piosenkę. W październiku miała miejsce premiera kompilacji The Hits Chapter 1. W pierwszym tygodniu sprzedano 197 tysięcy egzemplarzy. Wprawdzie album uzyskał status platynowej płyty, to świat już nigdy nie zobaczył tych samych Backstreet Boys. Do singla Drowning nakręcono 2 teledyski. Oryginalną wersję, w której zespół śpiewał na tle pustyni, wycofano i zastąpiono inną nakręconą w pośpiechu. Obie wersje teledysku później udostępniono w internecie. W 2002 roku grupa Backstreet Boys zawiesiła działalność i zniknęła z muzycznej sceny na 3 lata. Większość członków zespołu wyraziła chęć odejścia z The Firm, czyli firmą zarządzającą ich karierami. Ku ich zaskoczeniu nikt się nie sprzeciwił. Później okazało się, że powodem tego było pozostanie Nicka Cartera z dotychczasowymi menadżerami i rozpoczęcie kariery solowej, co bardzo odpowiadało firmie. Era boys bandów dobiegała końca, a promowanie solowych artystów stawało się bardziej atrakcyjne. Wytwórnia Jive zaczęła wykazywać większe zainteresowanie Nickiem Carterem, a także Justinem Timberlake'iem, co ostatecznie zasygnalizowało zmianę priorytetów. Backstreet Boys złożyli kolejny pozew przeciwko Jive Records, tym razem na kwotę $75 milionów, zarzucając wytwórni złamanie umowy i promowanie solowego albumu Cartera kosztem zespołu. Na początku 2004 roku napięcia wokół zespołu zaczęły opadać. Członkowie Backstreet Boys doszli do porozumienia i zapomnieli o dawnych urazach. Zespół wybrał się na krótką trasę koncertową po Azji i Meksyku i ogłosił, że trwają prace nad nowym albumem. W kwietniu 2005 roku ukazał się pierwszy singiel Incomplete. Był to nowy początek. AJ oświadczył, że chcieli zerwać z banalnym wizerunkiem, który towarzyszył im przez 10 lat.
Krytycy muzyczni docenili nowe brzmienie, chwaląc ich za emocje. Incomplete trafił do pierwszej dziesiątki list przebojów w 22 krajach, a teledysk ponownie wyreżyserował Joseph Kahn. 14 czerwca 2005 roku świat usłyszał piąty album Backstreet Boys Never Gone. Otrzymał mieszane recenzje krytyków, którzy zarzucali mu zbyt dorosłe brzmienie. Wydawali się oczekiwać, że członkowie grupy na zawsze pozostaną nastolatkami i będą śpiewać romantyczne ballady. Jednak fani zespołu docenili nowy styl. Materiał zadebiutował na 3. miejscu listy Billboard, sprzedając się w pierwszym tygodniu w nakładzie 293 000 egzemplarzy, a miesiąc później uzyskał status platynowej płyty w USA. W lipcu tego samego roku premierę miał drugi singiel Just Want You To Know, który ponownie cieszył się dużą popularnością w Europie. W sierpniu 2007 roku ukazał się pierwszy singiel Inconsolable. Kontynuowali transformację, odchodząc od wizerunku grzecznych nastolatków, co w końcu zostało zauważone i docenione przez krytyków. W przeciwieństwie do albumu Never Gone, który spotkał się z mieszanymi reakcjami, ich nowa muzyka została potraktowana poważnie, a dojrzałość zespołu została doceniona. Recenzenci chwalili zmianę brzmienia przy jednoczesnym zachowaniu charakterystycznego, chwytliwego stylu. Singiel nie osiągnął spektakularnych wyników, docierając do pierwszej dziesiątki tylko w 5 rankingach, ale fani cieszyli się, że zespół nadal tworzy muzykę. 30 października 2007 roku ukazał się 6. album Unbreakable. Podobnie jak wcześniej, chłopcy zrezygnowali ze współpracy z Maxem Martinem i nawiązali współpracę z innymi producentami. Niespodzianką było, gdy okazało się, że w utworze Treat Me Right współpracowali z J.C. Chaz, byłym członkiem NSYNC, ich rzekomymi rywalami. Wielu doceniło ten utwór, uznając go za najbardziej wyróżniający się na albumie. Ulubiony utwór zespołu Unsuspecting Sunday Afternoon został napisany przez wszystkich członków zespołu. Album zadebiutował na 7. miejscu listy Billboard, a w Japonii osiągnął pierwsze miejsce, co było ogromnym sukcesem dla zagranicznego wykonawcy. W grudniu 2007 roku ukazał się drugi singiel Helpless When She Smiles. Zespół początkowo sprzeciwiał się wydaniu tego utworu jako singla, ponieważ wyciekł do internetu już w maju. Jednak wytwórnia nalegała na wydanie, a piosenka odniosła sukces na listach przebojów w Niemczech, Rumunii i Holandii. W ramach promocji albumu zespół nie wydał więcej singli, ale brał udział w prestiżowych wydarzeniach. W lutym 2007 roku władze Florydy ogłosiły, że program oszczędnościowy stworzony przez Lou Pearlmana był oszustwem. Pearlman wyłudził od inwestorów ponad $1 miliard, obiecując im zyski z fikcyjnych firm Transcontinental Airlines, Transcontinental Records i Transcontinental International. Po sukcesie NSYNC i Backstreet Boys, Transcontinental Records stało się realną firmą, czerpiąc zyski z kontraktów z artystami. Popularność zespołów napędzała dalsze oszustwa Pearlmana, który używał fałszywych dokumentów, aby zdobyć zaufanie inwestorów. 14 czerwca 2007 roku został aresztowany w Indonezji, gdzie uciekł przed wymiarem sprawiedliwości. 21 maja został skazany na 25 lat więzienia za oszustwa finansowe. Jednak grzechy Pearlmana były znacznie poważniejsze. Ujawniono, że Pearlman molestował młodych artystów, w tym Nicka Cartera. Pierwsze oskarżenia pojawiły się już w 1997 roku, ale nie zyskały rozgłosu. Matka AJ'a opowiedziała, że Nick czuł się nieswojo przebywając w domu Pearlmana. Początkowo był zadowolony z wizyt, ale nagle coś się zmieniło. Mówiono, że Lou zachowywał się niewłaściwie. Nick Carter ani jego rodzice nie komentowali sytuacji przez długi czas. W wywiadzie Jane Carter wspomniała, że Nick czuł się niekomfortowo rozmawiając o tym i że doszło do incydentów, które dotknęły ich rodzinę. Próbowała ostrzec inne matki, ale gdy dowiedziała się, że artykuł będzie szczegółowo opisywał molestowanie, przerwała rozmowę, dodając, że skandal finansowy to najmniejsze z jego przewinień. Nie chciała narażać relacji z Nickiem i podkreśliła, że dzieci były przestraszone, ale chciały kontynuować karierę. Artykuł w magazynie Vanity Fair i film dokumentalny Boy Band Con The Lou Pearlman Story szczegółowo opisywały zachowanie Pearlmana. Według relacji Pearlman pozwalał sobie na wiele.
Pokazywał młodym artystom filmy dla dorosłych, co potwierdzili członkowie Backstreet Boys. Menadżer miał również w zwyczaju nago skakać po łóżkach swoich podopiecznych. Podczas prób kazał im zdejmować koszulki, masował ich i lubił się przytulać. Nie wszyscy byli zadowoleni z tych praktyk. Niektórzy byli widziani, jak opuszczają jego pokój z zawstydzonymi minami. Większość zaprzeczała, że doszło do nielegalnych czynów, ale niektórzy otwarcie mówili o tym, co się działo. Były asystent Perlmana, Steve Mooney, powiedział, że pewnego dnia jeden z podopiecznych zapytał go, czy powinien pozwolić Perlmanowi na seks oralny. Rich Cronin, były członek grupy LFU, twierdził, że menadżer otwarcie proponował kontakty seksualne w zamian za rozwój kariery. Miał mówić: jest dla ciebie wspaniała szansa w Europie. To może być przełomowy moment dla grupy. Ten facet ma dużą wytwórnię płytową, ale on czegoś chce. Chce tylko dotknąć cię w jednym miejscu. Nie panikuj. Musimy to zrobić dla grupy. Będę cię trenować, żebyśmy nie zepsuli umowy. Studiowałem psychologię. Pomogę ci przez to przejść. Pomyśl o tym, ale nie waż się nikomu mówić. Cronin dodał, że Perlman nie był zainteresowany podbojem przemysłu muzycznego, a jedynie otaczaniem się młodymi ludźmi. Tim Christopher, były członek grupy Take 5, opowiedział, że podczas noclegu w domu Perlmana ten pojawił się w ich pokojach w samym ręczniku, który później z niego spadł. Innym razem przywitał ich nago tłumacząc, że właśnie wyszedł spod prysznica. Miał również nagranie z kamer monitoringu, na którym członkinie Innocence były topless. Perlman miał solarium w domu i potajemnie nagrywał, jak dziewczyny się rozbierają, a następnie pokazywał te nagrania innym mężczyznom. Nikt otwarcie nie mówił o homoseksualnych skłonnościach Perlmana, ale plotki o jego romansach z kobietami krążyły często. Niektóre osoby z otoczenia Perlmana broniły go, twierdząc, że spędzali z nim dużo czasu i nigdy nie widzieli, by zachowywał się niewłaściwie. Wśród nich był brat Nicka Cartera, Aaron. Brak formalnych oskarżeń sprawił, że wszystko pozostało na poziomie plotek i opowieści. Sami członkowie Backstreet Boys byli zszokowani tym, co się stało i zerwali kontakty z oszustem. Po jego aresztowaniu pojawiło się milion pytań. Czy to, co robiliśmy, było prawdziwe? Czy wszystko wokół nas było kłamstwem? Wykupiliśmy jego udziały, płacąc około $27 milionów. Chcieliśmy mieć pewność, że to, co nagraliśmy, będzie nasze i że nie stracimy wszystkiego. Żal nam tego człowieka. Miał tyle możliwości, by wszystko naprawić, ale tego nie zrobił. Powiedzieli. W 2008 roku Perlman rozpoczął odbywanie kary więzienia, która miała się zakończyć 24 marca 2029 roku. Jednak w 2010 roku doznał udaru mózgu. Operacja przedłużyła jego życie, ale nieuchronne stało się 19 sierpnia 2016 roku, gdy w wieku 62 lat zmarł na skutek zatrzymania akcji serca. 16 lutego 2008 roku zespół rozpoczął trasę koncertową Unbreakable Tour. Chłopcy chcieli zagrać na całym świecie, odwiedzając kraje, w których wcześniej nie występowali. Po raz pierwszy zagrali w Rosji, dając 2 koncerty 21 maja w Moskwie i 22 maja w Sankt Petersburgu. Rok 2008 przyniósł jednak nie tylko dobre, ale i złe niespodzianki. Podczas jednego z koncertów stan zdrowia Nicka pogorszył się. Lekarze zdiagnozowali u niego kardiomiopatię, chorobę serca spowodowaną nadużywaniem alkoholików. Po naszym sukcesie straciłem kontrolę. Przez całe lata 2000 zmagałem się z uzależnieniem, ale nic nie mogło mnie powstrzymać na dłużej niż kilka miesięcy. Był kilkakrotnie zatrzymywany za jazdę pod wpływem i zakłócanie porządku publicznego. Zacząłem czuć, że coś jest nie tak z moim zdrowiem. Moja waga wzrosła do ponad 100 kg, ale piłem dalej. Podczas koncertu w Rosji starałem się dotrzymać kroku miejscowym, a potem poczułem się bardzo źle. Na jednym z koncertów poczułem dyskomfort w klatce piersiowej i zdałem sobie sprawę, że muszę się zbadać. Oczekiwanie na wyniki badań było dla Cartera ogromnym stresem. W przeddzień otrzymania wyników niemal zapił się na śmierć. Wyszedłem ze szpitala i oszalałem. Piłem kieliszek za kieliszkiem. Czułem się, jakbym próbował popełnić przestępstwo, bo nie chciałem znać wyników. Tego dnia Carter otrzymał drugą szansę. Po rozmowie z kardiologiem postanowił zmienić swoje życie. Nie chciałem umrzeć. Nie chciałem, żeby ludzie czytali o mnie w gazetach i myśleli, szkoda, że nie dał rady. Nickowi udało się wyzdrowieć, wrócił do normalnej wagi i stał się zwolennikiem zdrowego stylu życia.
Patrząc wstecz na to, jak alkohol wpływał na nasze życie, rozumiem, jak moje pijaństwo wpływało na moich rodziców. Byłem zaprogramowany do picia. W sierpniu 2009 roku ukazał się pierwszy singiel promujący nowy album Straight Through My Heart. Na początku mieliśmy 6 innych opcji na pierwszy singiel, ale gdy usłyszałem Straight Through My Heart, wiedziałem, że to musi być ta piosenka. Wierzymy, że to nasz najlepszy materiał od czasów millennium, powiedział AJ. Singiel znowu spodobał się fanom w Japonii, docierając do 3. miejsca na liście przebojów i zdobywając platynową płytę. Album ukazał się 6 października 2009 roku. This Is Us był ostatnim wydanym pod szyldem Jive Records. Podczas nagrywania kilka utworów wyciekło do internetu. Początkowo wytwórnia była zaniepokojona, ale zespół wykorzystał to na swoją korzyść. Analizując reakcje fanów na piosenki, chłopcy zmienili brzmienie i listę utworów albumu. Na początku chcieliśmy znaleźć winnych, ponieważ nagrania miały być utrzymane w tajemnicy, ale ostatecznie uznaliśmy, że to nawet dobrze. Zobaczyliśmy, które piosenki cieszą się największą popularnością. Te, które my uważaliśmy za dobre, nie spotkały się z dużym zainteresowaniem fanów. Dowiedzieliśmy się, w jakim kierunku powinniśmy pójść. Wielu fanów doceniło powrót do radosnego starego brzmienia, za którym tęsknili. Po przerwie na początku lat 2000 wróciliśmy i zaczęliśmy szukać nowego brzmienia. W tamtym czasie muzyka się zmieniła, a na albumie Never Gone postawiliśmy na pop-rock. To było dobre, ale potem zauważyliśmy, że te piosenki nie do końca pasują do tego, czego oczekiwali fani Backstreet Boys. W Unbreakable zaczęliśmy zbliżać się do starego brzmienia, a ten album to nasz powrót. Album zadebiutował na 9. miejscu listy Billboard i znalazł się w pierwszej 10 w 7 krajach. W Japonii nadal cieszył się popularnością, zdobywając platynowy certyfikat. 30 października zespół rozpoczął światową trasę koncertową This Is Us Tour. Wielu uważało, że trasa jest powrotem po słabej sprzedaży albumu Unbreakable, czemu chłopcy zaprzeczyli. W pierwszej części trasy zespół zagrał 31 koncertów. W listopadzie 2009 roku ukazał się drugi singiel promujący album Bigger. Przy pracy nad piosenką chłopcy ponownie spotkali się z Maxem Martinem. Niestety singiel nie odniósł takiego sukcesu jak poprzedni i trafił na listy przebojów tylko na Słowacji i w Japonii, gdzie nakręcono teledysk. W październiku 2010 roku specjalnie dla programu Oprah Winfrey Kevin dołączył do chłopaków, robiąc niespodziankę dla fanek Noel i Megan. Dziewczyny, które opowiadały o swojej miłości do zespołu, zostały zaproszone do Chicago pod pretekstem wzięcia udziału w castingu na największą fankę zespołu. Nie podejrzewając niczego, dziewczyny były zaskoczone, gdy usłyszały, jak 5 chłopaków śpiewa dla nich a cappella. Następnie wszyscy razem wykonali hit I Want It That Way. Po tym występie zaczęto spekulować, że Kevin wrócił do zespołu. 25 maja 2011 roku doszło do niezwykłego wydarzenia. Backstreet Boys wyruszyli we wspólną trasę z New Kids on the Block, z którymi byli porównywani przez całą karierę i z którymi rywalizowali. Pierwsze plotki o wspólnej trasie pojawiły się latem 2010 roku, po tym jak chłopcy wystąpili razem na scenie Radio City Music Hall w Nowym Jorku. Informacje o trasie zostały oficjalnie potwierdzone w listopadzie 2010 roku, a zespoły po raz pierwszy wystąpiły razem na American Music Awards. 24 maja 2011 roku, dzień przed rozpoczęciem trasy, ukazała się kompilacja NKOTBSB, zawierająca po 5 utworów każdego zespołu oraz nowe piosenki, w tym wspólny singiel Don't Turn Out the Lights. Lista utworów została wybrana przez fanów w internetowym głosowaniu. Kompilacja dotarła do 7. miejsca listy Billboard i zdobyła złoty certyfikat w Wielkiej Brytanii. 29 kwietnia 2012 roku podczas koncertu w Londynie ogłosili, że nagrywają nowy album i że Kevin Richardson oficjalnie wrócił do zespołu. 1 lipca 2011 roku wystąpił z zespołem w Los Angeles. W styczniu 2012 roku zespół przeżył smutne wydarzenie. Siostra Nicka Cartera Leslie zmarła z powodu przedawkowania. Zespół, który traktował się jak rodzina, bardzo to przeżył. 2 lutego na koncercie w Irving Plaza Nick uczcił pamięć siostry, wykonując piosenkę Falling Down. W lipcu 2012 roku zespół rozpoczął pracę nad nowym albumem,
a w listopadzie zaprezentował piosenkę świąteczną It's Christmas Time Again. Początkowo Disney zaproponował zespołowi wykonanie piosenki świątecznej na paradzie. Utwór powstał w 2 tygodnie i został szybko zaakceptowany przez wytwórnię. 20 kwietnia 2013 roku zespół świętował 20. urodziny, a 2 dni później otrzymał gwiazdę na Hollywood Walk of Fame. Następnie rozpoczęła się 2-letnia trasa koncertowa In a World Like This Tour. Podczas koncertu w Chicago 2 sierpnia doszło do incydentu. Z powodu ciszy nocnej koncert został przerwany o 22:55. Organizatorzy tłumaczyli, że koncert rozpoczął się później z powodu długiej instalacji sprzętu i powolnego wchodzenia widzów. Zespół przeprosił fanów i obiecał, że wróci, aby dokończyć koncert. Chłopcy dotrzymali słowa i 11 czerwca 2014 roku zagrali koncert w tym samym miejscu. Jeszcze gorsza sytuacja miała miejsce w Izraelu. Z powodu konfliktu zbrojnego koncerty musiały zostać odwołane. Koncerty zostały przełożone na 2015 rok. W filmie dokumentalnym Backstreet Boys Show 'Em What You're Made Of, wydanym w styczniu 2015 roku, Brian Littrell wyznał, że od kilku lat ma problemy z głosem i cierpi na dysfonię, która utrudnia mu występy. Jego problemy z głosem wpłynęły na nagrywanie nowego albumu. W filmie pokazano konflikt między Brianem a Nickiem podczas wyboru utworów na koncert. Korzystał z leczenia, które częściowo pomogło mu odzyskać głos, ale nie był w stanie śpiewać tak jak dawniej. Ale nikt z zespołu nie myślał o tym, żeby Brian odszedł. W czerwcu 2013 roku ukazał się singiel In a World Like This, nagrany z Maxem Martinem. Piosenka nie trafiła na główną listę Billboard, ale stała się hitem w Azji, szczególnie w Japonii. 8. album studyjny, zatytułowany tak samo jak utwór promocyjny, ukazał się 30 lipca 2013 roku i był pierwszym wydany bez udziału Jive Records. Zespół rozpoczął poszukiwania nowej wytwórni i rozważał podpisanie kontraktu z Interscope, ale ostatecznie założył własną wytwórnię K-Ban. Zerwanie z Jive Records oznaczało nowy początek i większą swobodę twórczą. Kiedy zaczynaliśmy, wszystko było jak w fabryce. Byliśmy jak Pinokio, którego sztucznie stworzono, ale zamienił się w chłopca. Staliśmy się prawdziwą grupą, a nie tylko produktem. Wydarzenia sprzed 10 lat toczyły się w niesamowitym tempie. Nie mieliśmy czasu na odpoczynek, jedzenie, myślenie. Mieliśmy siebie dość, ale po 20 latach nadal jesteśmy razem. Widzieliśmy najlepsze i najgorsze w każdym z nas. Teraz mamy czystą kartę. Brak kontraktu z wytwórnią. Pełna swoboda twórcza i nasze własne pieniądze. Wcześniej mówiono nam, co mamy jeść, co śpiewać, co mówić, gdzie iść i jak wyglądać. Teraz mamy własne zdanie, chcemy myśleć samodzielnie i tworzyć własną muzykę, powiedzieli chłopcy. Album odniósł duży sukces na listach przebojów, docierając między innymi do 2. miejsca na brytyjskim Billboardzie. Był to najlepszy wynik zespołu od czasów albumu Never Gone. W listopadzie 2013 roku ukazał się ostatni singiel Show 'Em What You're Made Of. Inspiracją do piosenki były dzieci Kevina i AJ'a oraz słowa ojca Kevina. Za każdym razem, gdy jechałem na trening piłkarski, ojciec mówił mi: pokaż im, z czego jesteś zrobiony, synu. Znaleźliśmy inspirację w naszych dzieciach. Niewinność i pragnienie poznania świata w ich oczach to coś niezwykłego, powiedział Kevin. Teledysk do singla został nakręcony w minimalistycznym stylu. Brian po operacji serca pokazał bliznę na piersi. Grupa złożyła przeciwko Perlmanowi kolejny pozew, w którym domagała się zapłaty długu w wysokości $3,5 miliona oraz zwrotu kosztów prawnych w wysokości $87,000. W marcu 2014 roku członkowie zespołu mieli stawić się w sądzie, ale z powodu napiętego harmonogramu poprosili o przesunięcie terminu rozprawy. W październiku sędzia przyznał rację Backstreet Boys i zasądził na ich rzecz odszkodowanie w wysokości $99,000 oraz przekazanie niepublikowanych nagrań demo. Podobnie jak wielu innych muzyków, członkowie Backstreet Boys nie mogli oprzeć się światu filmu. Zamiast grać w czyimś filmie, postanowili nakręcić własny. W kwietniu 2016 roku premierę miał postapokaliptyczny western Dead Seven, którego scenarzystą i producentem był Nick Carter. AJ i Howie również dołączyli do obsady, a w filmie wystąpili także członkowie innych boys bandów,
takich jak 98 Degrees, O-Town, All for One i NSYNC. Nick od dawna marzył o nakręceniu filmu pełnometrażowego. Wcześniej zrealizował kilka krótkich filmów, ale pragnął stworzyć coś większego. W 2014 roku rozpoczął kampanię na Indiegogo, aby zebrać fundusze na swój pierwszy film Evil Blessings. Po śmierci reżysera Scully'ego Essexa Carter zrezygnował z tego projektu i zastąpił go Dead Seven, początkowo zatytułowanym Dead West. W 2015 roku zdobył wsparcie producenta The Asylum i produkcja oficjalnie się rozpoczęła. Pomysł polegał na zebraniu obsady składającej się z członków boys bandów, być może Shaquilla O'Neala i innych aktorów, i stworzeniu szalonej hybrydy. Zdjęcia rozpoczęły się w sierpniu i zakończyły we wrześniu 2015 roku. Zarówno dla Nicka, jak i dla reszty zespołu film stał się okazją do spróbowania swoich sił w czymś nowym. Ich wcześniejsze próby zaistnienia w kinie często kończyły się odmową, ponieważ byli postrzegani jako członkowie boys bandu. Nie potrafię nawet zliczyć, ile razy byłem na przesłuchaniu. Ponieważ byliśmy częścią zespołu, dla wielu staliśmy się stereotypowymi postaciami. Dlatego chciałem dać szansę tym, którzy na to zasługują. Aktorzy chcą być muzykami, a muzycy aktorami. Niestety nikt nie chce ryzykować i zatrudniać muzyków. Cieszę się, że mogłem otworzyć te drzwi. Wyobraźcie sobie, chłopaki z boys bandu ratują świat. Zamierzam zacząć coś nowego i zobaczyć, czy to wypali. A jeśli nie, to kogo to obchodzi? Najważniejsze, że dobrze się bawiliśmy. Powiedział Nick. Pewnego dnia na planie filmowym stali bywalcy baru w miasteczku Anaconda, gdzie kręcono film, byli świadkami historycznego wydarzenia. Członkowie Backstreet Boys, NSYNC i 98 Degrees razem zaśpiewali I Want It That Way. Premiera filmu odbyła się 1 kwietnia 2016 roku, a w czerwcu film został wydany na DVD. W październiku 2015 roku AJ poinformował, że zespół rozpoczął nagrywanie nowego albumu i planuje zakończyć pracę w maju 2017 roku, ale prace niestety się przedłużyły. Mimo to fani otrzymali nową muzykę. Zespół przyjął zaproszenie od duetu Florida Georgia Line do współpracy nad utworem God, Your Mama and Me. Singiel dotarł na szczyt listy Billboard i zdobył podwójny platynowy certyfikat w USA. Pierwszy koncert w ramach rezydentury w Las Vegas odbył się 1 marca 2017 roku. Bilety na występy zespołu sprzedawały się w rekordowym tempie, co zmusiło organizatorów do zaplanowania dodatkowych. Łącznie zespół zarobił na rezydenturze ponad $36 milionów. Rok 2017 nie obył się bez skandali. W listopadzie piosenkarka Melissa Schumann, z którą Nick Carter nagrał utwór There For Me, oskarżyła go o gwałt. Schumann opisała szczegółowo to, co miało się wydarzyć na swoim blogu, twierdząc, że Carter zgwałcił ją, gdy miała 18 lat, a on 22. Nick Carter odpowiedział na oskarżenia, mówiąc, że jest zszokowany oświadczeniem Schumann. Nagraliśmy razem piosenkę, występowaliśmy wspólnie i zawsze odnosiłem się do Melissy z szacunkiem. Wspierałem ją zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Prawie 2 dekady później po raz pierwszy słyszę te oskarżenia. Celowe sprawianie komuś dyskomfortu lub krzywdy jest sprzeczne z moją naturą i wszystkim, co jest mi drogie. Kilka tygodni później Schumann ogłosiła, że wybaczyła Carterowi. Zrobiłam to dla siebie, ponieważ potrzebowałam uzdrowienia. Chciałam zainspirować innych ludzi, którzy zostali wykorzystani, aby wyszli z cienia i pokazali, że każdy ma głos. We wrześniu 2018 roku wszystkie zarzuty zostały oddalone z powodu przedawnienia. Prokuratura Okręgowa Hrabstwa Los Angeles stwierdziła, że ofiara zgłosiła, że w 2003 roku padła ofiarą napaści na tle seksualnym. Okres przedawnienia upłynął w 2013 roku. Z powodu braku dowodów sprawę zamknięto. W maju 2018 roku zespół ogłosił na Twitterze Backstreet's Back. Pierwszy singiel z nowego albumu Don't Go Breaking My Heart ukazał się 17 maja. Piosenka dotarła do 63 miejsca listy Billboard, ale otrzymała nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy występ popowy duetu lub grupy. W listopadzie 2018 roku ukazał się drugi singiel Chances.
Zespół ogłosił również tytuł nowego albumu DNA oraz daty trasy koncertowej DNA World Tour. Zespół ponownie nawiązał współpracę z Ryanem Tedderem, z którym pracowali już nad albumem This Is Us. Singiel spotkał się z ciepłym przyjęciem. Wielu fanów zauważyło, że zespół zachował swój oryginalny styl, jednocześnie dodając nowe elementy do brzmienia. Dotarł do 9. miejsca listy Billboard Dance Club Songs i zdobył złoty certyfikat w Kanadzie. Przed wydaniem albumu zespół zaprezentował kolejny singiel No Place. 25 stycznia 2019 roku ukazał się cały materiał. Zespół wyjaśnił, że tytuł albumu odzwierciedla fakt, że każdy z członków zespołu, przez lata rozwijając swój indywidualny styl, stał się niezastąpioną częścią DNA grupy. Album zadebiutował na 1. miejscu listy Billboard i znalazł się w pierwszej dziesiątce w 15 krajach. Pierwszy koncert w ramach trasy DNA World Tour odbył się 11 maja 2019 roku w Lizbonie. Lista utworów na trasie była najdłuższą w historii występów zespołu i zawierała 32 piosenki. Podczas drugiego etapu trasy, który rozpoczął się w lipcu w Waszyngtonie, syn Briana, Bailey, występował jako support. Niestety, trasa została przerwana z powodu sytuacji na świecie. Zespół powrócił na scenę 8 kwietnia 2022 roku. W kwietniu 2019 roku zespół otrzymał własną wystawę w Muzeum Gramy, na której zaprezentowano ich stroje, rzadkie zdjęcia z dzieciństwa, świadectwa szkolne i pamiątki. Odwiedzający mogli również zapoznać się z ich muzyką i nagrać 30-sekundową wiadomość dla zespołu. We wrześniu 2019 roku zespół nawiązał współpracę ze Steve'em Aoki przy utworze Let It Be Me. Aoki, który słuchał Backstreet Boys od dzieciństwa, przyznał, że współpraca z nimi była jednym z najważniejszych momentów w jego życiu. W grudniu 2020 roku Britney Spears wydała reedycję albumu Glory, na którym znalazł się wspólny utwór z Backstreet Boys zatytułowany Matches. Doszło do kolejnego konfliktu w zespole. W 2017 roku Littrell publicznie wyraził swoje poparcie dla Donalda Trumpa i chęć wystąpienia na jego inauguracji, na którą zespół otrzymał zaproszenie, ale pozostali członkowie odmówili. Littrell jest związany z ruchem QAnon, który wierzy w teorie spiskowe. W sierpniu Nick Carter poinformował, że nagrania do albumu zostały zakończone, ale z powodu ograniczeń premiera albumu została przesunięta na koniec 2022 roku. We wrześniu ukazał się pierwszy singiel ze świątecznego albumu, cover przeboju Last Christmas duetu Wham. W październiku ukazał się album A Very Backstreet Christmas. Niestety okres świąteczny przyniósł zespołowi smutek. 5 listopada 2022 roku zmarł młodszy brat Nicka Cartera Aaron. Przyczyną śmierci było utonięcie. 6 listopada zespół wystąpił w Londynie, gdzie uczczono pamięć Aarona. W grudniu ukazał się drugi singiel z świątecznego albumu Christmas in New York. W tym samym czasie Nick Carter ponownie został oskarżony o napaść na tle seksualnym. Shannon Root, kobieta z autyzmem i porażeniem mózgowym, zorganizowała konferencję prasową, na której ogłosiła pozew przeciwko Carterowi. Root twierdziła, że miała 17 lat, gdy uczestniczyła w koncercie zespołu. Została zaproszona do autobusu koncertowego, gdzie Nick Carter miał podać jej napój, po którym zmusił ją do seksu, a następnie zgwałcił ją w sypialni. Carter miał jej grozić, że ją zniszczy, jeśli komuś o tym powie. Z powodu oskarżeń zespół musiał odwołać kilka koncertów. Nick Carter złożył kontrpozew przeciwko Shannon Root, domagając się odszkodowania w wysokości ponad $2 milionów za straty finansowe poniesione przez zespół w wyniku fałszywych oskarżeń. Twierdził również, że nie pozwoli na zniszczenie swojej reputacji. Wkrótce wyszły na jaw nowe informacje sugerujące, że Melissa Schumann namówiła Root do złożenia oskarżenia. Shannon Root została oskarżona o wymuszenie, a w sprawę miał być zamieszany również Aaron Carter. 4 grudnia 2024 roku zespół wystąpił na żywo w stacji NBC podczas rozświetlania choinki bożonarodzeniowej w Rockefeller Center. 12 lutego tego roku zespół ogłosił 9-koncertowy występ zatytułowany Into the Millennium w Sphere w Las Vegas w lipcu i sierpniu 2025 roku.
Grupa ogłosiła również, że 11 lipca wyda rozszerzone wznowienie swojego trzeciego albumu studyjnego Millennium, aby uczcić 25-lecie. Backstreet Boys to fenomen na scenie muzycznej. Boysbandy rzadko przetrwają 10 lat. Zespół stał się wzorem dla młodych muzyków i dowodem na to, że przyjaźń może trwać wiecznie, nawet w obliczu trudności. Można nie lubić Backstreet Boys, można ich krytykować za banalność i powtarzalność, ale nie można zaprzeczyć, że tych 5 mężczyzn stało się legendami.